zrobienia tej ośmiorniczki ja będę wykorzystywała włóczkę aksamitek. Trzeba mieć 2 motki. Pierwszą część ja już sobie zrobiłam, przygotowałam, ponieważ robimy dokładnie 2 identyczne połówki, więc ja sobie przygotowałam już połówkę z koloru numer 67, czyli z takiego miętowego. Taka niewielka ilość jeszcze mi została, może użyję do czegoś innego. I dodatek będzie koloru 37, czyli łososiowego. Myślę, że taka dwukolorowa wyjdzie naprawdę super. Musimy również mieć szydełko w rozmiarze 5 mm. Nie polecam do maskotek z aksamitka większego szydełka, ponieważ my chcemy, żeby tutaj w ogóle żadnych dziurek pomiędzy nie było widać. Zobaczcie, ja rozciągam i nic tutaj kompletnie nie widać mojego palca spod spodu, więc na pewno gdybyśmy chciały wypełniać maskotkę, no to dzięki temu mniejszemu szydełku spokojnie możemy ją wypchać i później nic nam nie będzie pomiędzy otworami we włóczce, nie będzie nam wypełnienie wychodzić. Zabieramy się do pracy, zrobimy wspólnie drugą część ośmiorniczki, a Wy sobie oczywiście przygotowujecie 2 takie same połówki. Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja mam swoją metodę wykonywania magicznego kółka. Jeżeli macie jakąś ulubioną, to oczywiście z niej skorzystajcie. Co jest bardzo ważne, ta włóczka jest jakby stworzona z 2 elementów. W środku jest taki bardzo, bardzo delikatny sznureczek, delikatna nitka, no i naokoło jest ten plusz, który cały efekt robi. I ta włóczka nie jest bardzo, bardzo mocna, więc tutaj się staramy, żeby przy zaciąganiu magicznego kółka, które teraz będziemy robić, żeby nam się to nie urwało. Mnie się kilka razy, jak robiłam po swojemu, i zawsze tak ściągam na siłę, żeby jak najbardziej to magiczne kółko zamknąć, ściągałam na siłę, no i tak skutecznie ściągałam, że mi się urywało. W związku z tym tutaj zwracam uwagę, że delikatnie uważamy. Zawinęłam włóczkę 2 razy na 2 środkowych palcach, wkładam szydełko pod te 2 nitki, pobieram, przeciągam pod spodem, pobieram jeszcze raz i przeciągam pod spodem i to jest baza mojego magicznego kółka. Następnie w magicznym kółku robię jeszcze 8 półsłupków. I teraz delikatnie najpierw zaciągamy jedną nitkę, następnie tą wolną końcówkę. O, delikatnie ciągniemy. I teraz dla osób początkujących, które mają pierwszy raz w życiu szydełko w dłoniach, ja jednak polecam inną włóczkę, a nie aksamitka, ponieważ tutaj może, ale naprawdę na początku tylko, może się wydawać, że tutaj żadnych oczek nie ma naokoło. Zobaczcie, dzięki temu pluszowi tutaj no nie jest aż tak super łatwo widoczne kolejne oczko, które mamy przerabiać, więc no delikatnego, minimalnego, chociaż wprawnego oka tutaj potrzebujemy. Przyda nam się teraz jeden znacznik. Ja sobie przygotowałam. Na całą robótkę jeden znacznik wystarczy. Będziemy szydełkować ślimakiem i teraz już od razu wbijamy się w pierwsze oczko tutaj i w pierwszym oczku wykonujemy 2 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Rozpoczynamy teraz drugie okrążenie, jeżeli będziemy liczyć pierwsze okrążenie w magicznym kółku, i w tym okrążeniu robimy po 2 półsłupki w każdym kolejnym oczku, czyli łącznie musimy mieć półsłupków 16. Drugi półsłupek w jednym oczku, następne oczko, pierwszy półsłupek i drugi półsłupek w tym samym oczku i w ten sposób do końca okrążenia. Pomimo, że mogą być te oczka mało widoczne, to szydełko nasze doskonale wie tutaj, gdzie się wkuwać. Jak tylko wycelujemy, to ono od razu tutaj ląduje w dobrym miejscu, więc na pewno każdy sobie poradzi. I ostatnia para.
Mam 16 półsłupków w tym drugim okrążeniu. Przechodzimy do następnego okrążenia. Zawsze będziemy zaznaczać pierwszy półsłupek tego nowego okrążenia rozpoczętego, więc ściągam znacznik teraz i zaczynam kolejne okrążenie. W kolejnym okrążeniu na zmianę wykonujemy jeden półsłupek, w następnym oczku 2 półsłupki. Jeden półsłupek, 2 półsłupki. Czyli finalnie mamy mieć 24 półsłupki w tym trzecim okrążeniu. Wbijam się w pierwsze oczko, w którym przed chwilą był znacznik. Robię w nim jeden półsłupek i na to powstałe oczko zakładam znacznik z powrotem. Następne oczko 2 półsłupki, kolejne oczko 1 półsłupek, następne oczko 2 półsłupki, kolejne 1 półsłupek i tak do końca okrążenia. I ostatnie oczko tego okrążenia to 2 półsłupki. To też pomaga nam sprawdzić, czy nic nam się po drodze nie pomyliło. Zawsze przed znacznikiem powinny nam wypadać 2 półsłupki. Przechodzimy do kolejnego, czwartego już okrążenia. Wykonujemy 1 półsłupek, 1 półsłupek, 2 półsłupki. 1, 1, 2 i tak do końca okrążenia. Zatem w pierwszym oczku, na którym był znacznik, zrobiłam teraz 1 półsłupek, zakładam znacznik z powrotem, żebym wiedziała, gdzie to okrążenie było rozpoczęte. I 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2 i tak dalej. Kończymy okrążenie 1, 1 i 2, czyli znowu 2 półsłupki wypadają w oczku tuż przed znacznikiem. Robimy teraz ostatnie okrążenie tej górnej części naszej ośmiornicy, górnej części, później będziemy robić ścianki w dół. Wykonujemy teraz 1, 1, 1, 2, czyli za każdym razem, przy każdym okrążeniu zwiększamy liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi. Najpierw były pary półsłupków, więc nie było żadnych pojedynczych, później był 1 pojedynczy, w kolejnym okrążeniu były 2 pojedyncze, a teraz robimy 3 pojedyncze. Pierwszy pojedynczy półsłupek, zakładam znacznik. Kolejne oczko 1 półsłupek, kolejne oczko 1 półsłupek i w następnym oczku 2 półsłupki. Tym razem będziemy miały na około 40 półsłupków i dokładnie tyle oczek mamy mieć.
Kończę okrążenie. 1, 1, 1 i 2. Wszystko się zgadza. 2 półsłupki wypadają w oczku tuż przed znacznikiem. Nie musimy tutaj tego wszystkiego rozciągać, prostować. To nie musi być idealne płaskie koło, ponieważ i tak mamy osiągnąć taką kopułę, więc spokojnie to może się zwijać do środka. Teraz będziemy wykonywać kolejne okrążenia, robiąc tylko i wyłącznie po jednym półsłupku w każdym oczku. Nigdzie już żadnych oczek nie dodajemy, dzięki czemu przestanie nam się robótka rozszerzać, a zacznie schodzić w dół i właśnie ten efekt chcemy osiągnąć. Robimy dokładnie 6 okrążeń, tworząc po jednym półsłupku w każdym oczku. Warto sobie zakładać znacznik, czy zapisywać nawet, które okrążenie robimy. Zrobiłam pierwsze oczko, pierwszy półsłupek kolejnego okrążenia. Znacznik zakładam z powrotem i teraz pamiętam, że robię pierwsze okrążenia z tych 6. Następnie znowu znacznik przełożę, tak jak przy każdym okrążeniu, które robiłyśmy do tej pory, żebym miała pewność, że nic mi się nie pomyli. Bo chcemy osiągnąć 2 identyczne połówki, więc nie możemy nigdzie żadnych oczek pogubić, ani nie możemy również zrobić za mało albo za dużo tych pojedynczych okrążeń. Robimy pojedyncze w kółko, w kółko, w kółko. Pamiętamy o przekładaniu znacznika, żeby wykonać pełnych 6 okrążeń i spotkamy się za chwilę. Zrobiłam dokładnie 6 okrążeń, zatrzymałam się tuż przed znacznikiem. Teraz mogę sobie już tutaj śmiało wyciąć ten środkowy sznurek. Czyli teraz przechodzimy do tej części z mackami. Musimy zrobić ich dokładnie 8. No wiadomo, że musi być ich dokładnie 8. Dlatego tak ważne było liczenie i sprawdzenie, czy mamy na pewno 40 oczek do dyspozycji naokoło. Teraz 40 dzielone na 8 daje nam 5, czyli mamy po 5 oczek przeznaczonych na każdą mackę. W związku z tym będziemy robić je w następujący sposób. Teraz już znacznik można zdjąć, już nie będzie nam potrzebny. Ja robię te macki w ten sposób, że teraz w 2 pierwszych oczkach zwykły półsłupek. W następnym oczku półsłupek. I teraz 5 oczek łańcuszka do góry. 1, 2, 3, 4, 5. Następnie podążając w dół wykonuję kolejne półsłupki. Wbijam się w drugie oczko licząc od szydełka. Oczywiście nie licząc pętli na szydełku. Pomijam pierwsze oczko. Wbijam się w kolejne. Robię pierwszy półsłupek. Następne oczko, 1 półsłupek, następne oczko, 1 półsłupek i następne oczko. Tutaj już blisko tej części podstawowej 1 półsłupek. I teraz wbijam się tutaj w to oczko i w tą nitkę. To jest tak tutaj. Dwie nitki takie wystające jak odwrócona literka V i w tym oczku stworzonym z tych 2 nitek również robię półsłupek, co nam dało łącznie 5 oczek łańcuszka do góry i 5 półsłupków na nawrót. Czyli mamy pierwsze oczko zajęte, następne oczko zajęte, trzecie oczko zajęte i żeby dokończyć tą naszą piątkę w 2 kolejnych oczkach również robimy po jednym półsłupku. Pierwszym półsłupkiem już sobie tutaj przyszyłyśmy mackę do części głównej. I takimi piątkami pracujemy naokoło. Zaczynamy kolejne 5 oczek, w których będziemy wykonywać mackę, czyli 2 kolejne oczka to 1 zwykły półsłupek, następne oczko półsłupek, 5 oczek łańcuszka do góry, 5 półsłupków w dół, 1, 2, 3, 4, ostatni 5 półsłupek tutaj pod tymi dolnymi nitkami,
I w kolejnych 2 oczkach staramy się tutaj nadal wszystko tworzyć bardzo ciasno, żeby ładnie nam się przyszywało, żeby tutaj żadnych dziurek nie było. Kolejne 2 oczka to pojedyncze półsłupki, więc następną piątkę już mamy przerobioną. Zaczynamy kolejną mackę. W 2 kolejnych oczkach 1 półsłupek, w 3 oczku półsłupek i 5 oczek łańcuszka do góry. 5 półsłupków po łańcuszku w dół. 2, 3, 4 i 5 pod tymi nitkami dolnymi. I kończymy tą naszą piątkę, robiąc w 2 kolejnych oczkach tej podstawy 2 półsłupki. W analogiczny sposób wykonujemy pozostałe macki i spotkamy się tutaj. Kończę okrążenie, robię ostatnią mackę. 1, 2, 3, 5 oczek łańcuszka do góry, 5 półsłupków w dół, 2 półsłupki i pięknie się wszystko zgadza. Tutaj są 2 oczka już tutaj rozdzielające, więc mamy 8 macek zrobionych. One są troszeczkę za cienkie, troszeczkę za malutkie, więc dokończymy, zrobimy jeszcze jedno okrążenie, tak jak zrobiłam tutaj przy tej części ośmiornicy i już Wam pokazuję po kolei, w jaki sposób. 2 tutaj półsłupkami przejdę, żeby wyrównać tą początkową część i będziemy ostatnie okrążenie wykonywać w następujący sposób. Macki naokoło będziemy obrabiać półsłupkami, żeby troszeczkę były szersze. Ale nie chcemy, żeby tutaj również było szerzej, bo te macki przestaną być widoczne. W związku z tym tutaj w tych 4 oczkach, które są pomiędzy mackami, będziemy robić oczka ścisłe. Już pokazuję, w jaki sposób to robimy. Macki naokoło, tutaj szczególnie z tej prawej strony, możecie mieć problem z zauważeniem, gdzie są oczka, w które mamy się wbijać. Nie ma to aż takiego ogromnego znaczenia. Ważne, żeby naokoło zrobić dokładnie 10 półsłupków, więc 5 z jednej, 5 z drugiej strony. I tak naprawdę to, gdzie dokładnie się wbijecie, czy złapiecie tutaj jedną nitkę, czy złapiecie 2 nitki, nie ma aż takiego ogromnego znaczenia. I po drugiej stronie już nam jest dużo łatwiej, bo mamy ładnych tutaj 5 oczek, więc robimy 5 półsłupków naokoło tej macki i 5. I to, że to się tutaj będzie zwijało, to właśnie bardzo dobrze, niech się troszeczkę zwija. Jesteśmy teraz na przestrzeni pomiędzy, mamy 1, 2, 3, 4 oczka i w tych 4 oczkach robimy oczko ścisłe. Można je całkiem tutaj śmiało ściągnąć, wcale to nie musi być bardzo luźno. Mogą być te oczka ciasne, troszeczkę nam zamkną tą robótkę, też będzie bardzo fajnie wyglądać. Następnie znowu 10 półsłupków wokół macki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i znowu 4 oczka ścisłe na przestrzeń pomiędzy. I
tak dalej. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. One delikatnie mogą się zwijać do środka. To właśnie bardzo dobrze. Finalnie będzie dużo lepiej wyglądało. Podążamy naokoło, przerabiamy pełne okrążenie, spotykamy się w tym miejscu po przerobieniu ostatniej macki. Skończyłam moją tutaj łososiową część. Jeszcze włóczki nie obcinam. Tutaj będzie mi potrzebna dłuższa część. Natomiast zrobiłam porządek z tą częścią miętową. Obcięłam włóczkę. Teraz sobie zakończę ostatnie oczko i schowam końcówkę. Wszelkie dodatki, oczka, uśmiechy, smutne, wesołe minki, którymi chcecie udekorować tą ośmiornicę, trzeba teraz wszystko umieścić, wszystko umocować, bo później po zszyciu będzie nam dużo trudniej. Więc te dwie połówki teraz sobie wykończymy tak, jakbyśmy chciały, a następnie pozostanie nam zszycie tylko tych dwóch części razem. I teraz mam przygotowane bezpieczne oczka. Przygotowałam sobie takie większe i wzięłam również kawałek czarnej włóczki, którą będę wyszywała uśmiech i muszę sobie zaplanować, w którym miejscu te oczy umieścić. Jeżeli chcemy to robić taką, żeby uzyskać taki efekt jak w zabawkach typu amigurumi, to musimy pamiętać, że wtedy oczka umieszcza się mniej więcej w połowie tej okrągłej części. Jeżeli robimy zabawkę właśnie na przykład z okrągłą głową jakiegoś misia, to najfajniej wygląda, kiedy te oczka są szeroko rozstawione przede wszystkim, a po drugie, jak są mniej więcej w połowie albo nawet w tej niższej części, niżej niż w połowie głowy, więc myślę, że tak będzie ok. Tak to będzie wyglądać. Zabezpieczamy teraz od wewnętrznej strony. Jeżeli te bolce macie zbyt długie, warto je obciąć. Zabezpieczamy tak, żeby tutaj za bardzo nie wystawały, bo jak włożymy drugą część, tą łososiową, no to nie chcemy, żeby te części, tutaj te śrubki przebijały nam przez drugą część, więc zabezpieczamy, zakładamy oczka, następnie wyszywamy albo po obu stronach uśmiech, albo po jednej stronie smutną minkę, po drugiej uśmiech, to już zależy od Was. To samo robimy z tą częścią.
Zabieramy się teraz za zszywanie. Zostawiamy sobie tutaj całkiem ładny kawałek, lepiej więcej niż mniej, na zszycie całości. Nakładamy na igłę dziewiarską włóczkę, którą sobie przycięłyśmy. I już pokazuję, jak my to będziemy zszywać. Na chłopski rozum musimy przymierzyć wszystko tak, żeby dało się obracać, więc jedną część zostawiam taką, jak jest, różową wywijam i tą różową wkładam do środka, do części miętowej. Wszystko tutaj ładnie wyrównuję, tak żeby macki się spotykały. Jeżeli tutaj się będzie fałdować, no to na razie nic nie szkodzi, to się wszystko później będzie ładnie prostowało. I jeszcze dodatkowy element, którego nie musicie stosować, jeżeli nie macie ochoty. Można zszywać tylko w ten sposób macki, a można do środka podczas wszywania tylko i wyłącznie pomiędzy macki włożyć odrobinę kulki silikonowej. Wtedy te macki będą takie bardziej pękate, bardziej jeszcze pluszowe. Zabieramy się za zszywanie, łączymy oczka, te same jednej i drugiej części i po prostu przeszywamy tutaj na okrętkę. Żadnej wielkiej filozofii nie ma. Całość łącznie z mackami. Macki dodatkowo możemy delikatnie wypełnić silikonową kulką, ale kto nie chce, nie musi tego robić. To jest taka chyba najbardziej mozolna część całej tej naszej robótki, ale już za chwilę zobaczymy efekt końcowy. Moja ośmiorniczka jest już zszyta. No przyznaję, że chyba zszywanie zajęło mi więcej niż zrobienie całej jednej połówki, ale tak to już jest w przypadku zabawek, że rzeczywiście trzeba tutaj się bardzo postarać. Teraz pochowam pod... O, właśnie, spadła mi nić z igły, ale to jeszcze będzie za mało. Muszę pochować i zabezpieczyć końcówkę. Następnie przebiję ją przez środek i wtedy dopiero obetnę. Przebijamy się, kiedy już włóczka będzie zabezpieczona. Odcinamy. Wszystko ładnie wyrównujemy. I nasza ośmiorniczka jest już gotowa. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Jaki to jest świetny pomysł na prezent dla jakiegoś malucha, który na pewno będzie się doskonale bawił. Ja sobie przewinęłam kilka razy i już od razu jest mi weselej. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne dzierganie, chyba pierwszej na tym kanale, zabaweczki. Jestem bardzo ciekawa, czy ta ośmiornica Wam się spodoba i czy taką zrobicie. Jak zawsze zatem czekam na Wasze zdjęcia, czekam na komentarze na Instagramie, na Facebooku, gdzie tylko będzie Wam łatwiej mnie znaleźć. Tam w komentarzach wstawiajcie zdjęcia Waszych robótek robionych z moich tutoriali. Ja je bardzo chętnie zobaczę i bardzo chętnie pokażę szerszej publiczności. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że niedługo znowu się zobaczymy.